Cześć, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj niestety jestem sam. Ubolewam, bo miejsce jest piękne. Nie wiem, czy zobaczycie, co jest za mną. Niektórzy już nie wiedzą, co to jest. Jest to kurort Kupari w Chorwacji, niedaleko Dubrovnika. Zobaczcie, jak pięknie. No to co? Pokażę wam pokrótce, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy. W 1920 roku buduje się pierwszy hotel, który stąd możemy zobaczyć. Jest to Grand Hotel. I tak naprawdę od wybudowania tego hotelu wszystko się zaczęło. A mianowicie został wybudowany ten. Jak widzicie, dalej na wzgórzu hotele. No i tak naprawdę był to obiekt pożądań, można by powiedzieć, dla elit wtedy niegdysiejszej Jugosławii. A mianowicie oficerowie, rodziny oficerów i samych przywódca Tito tutaj można powiedzieć, że się wakacjowali. No ale jak wiele osób wie, historia niestety zakończyła się smutno, bo podczas wojny domowej Chorwacja, kiedy chciała się odłączyć z Jugosławią, no i wtedy z Serbami również walki, w 1991 roku ona się zaczęła, a w 1992 roku zostały całe Kupari zbombardowane z morza przez właśnie wojska jugosławiańskie. No i niestety już nigdy nie wróciło do lat swojej świetlności. No, zobaczcie, dziury po kulach. Przecież to nie było daleko, nie tak dawno temu. To był 26 lat temu. Smutne to jest to, że od 2004 roku pojawiła się szansa, żeby to wszystko odnowić. Znalazł się inwestor, początkowy inwestor, który chciał w to zainwestować, postawić nowy hotel, a mianowicie właściciel znanej sieci Marriott. Niestety wielokrotne przetargi stanęły na niczym. Mamy 2018 rok, no i nadal wszystko stoi jak stoi. Jest to gratka dla ludzi, którzy kochają takie miejsca jak ja czy wy, ale niestety piękne miejsce niszczeje. Znajduję się przy Grand Hotelu, o którym mówiłem, z 1920 roku. Możecie zobaczyć, w jakim jest opłakanym stanie. No i widać ostrzał z Morza Adriatyckiego. Bo nie wiem, czy wiecie, ale samo Kupari jest położone w rejonie niegdysiejszej Dalmacji. Piękne rejony, nawet w marcu jest ciepło. No niestety to już jest bardzo zniszczone, więc ciężko też mówić tutaj o bezpieczeństwie, a tym bardziej jak widzicie jestem ubrany tak, bo przyjechałem tutaj na wakacje, a nie na urbexy, ale powiedziałem sobie, że muszę nakręcić takie miejsce, jak jestem niedaleko stąd. Kung Fu Panda!
Zrobiłem to nieudalnie, ale tak jak zawsze, więc chyba w moim stylu. Zobaczcie tutaj. Przechodzę przez pękniętą szybę. Na takie rzeczy warto uważać ze względu na to, że tak jak się przeciskam w taki sposób, to mogę się pokaleczyć o brzegi, ale zawsze warto zobaczyć, czy nie masz kawałka szyby nad sobą. Bo może ci uciąć głowę, więc jak jest, to radzę nie wchodzić. No dobra, jesteśmy w pierwszym z hoteli. Zobaczcie, w jakim jest stanie. Jest to strój, widać. Sufit już nie za bardzo domaga. No i niestety kolejna wojna zniszczyła wszystko. Kostoczę w kałuże. Ogólnie dostałem informację, że tych hoteli jest tutaj 6 lub 7. Ciężko mi powiedzieć, bo czytałem wczoraj parę rzeczy, no i ciągle się wymieniał 6, 7, możliwe, że ich nawet jest 8. Ale tak naprawdę widziałem 3 najważniejsze. Mianowicie ten, w którym jestem, ponieważ był jako pierwszy, jest najładniejszy. Kolejne już są w takiej zabudowie bardziej... Widok z okienka piękny. Już bardziej takiej z czasów PRL-u. No ale też mają swój klimat. No a cała reszta już jest na tyle zniszczona, że nie warto. Hotel Gorycina. Gorycina. Albo jakoś tak. No dobra, no to co? Chodzimy. Zobaczcie, jak to jest. 26 lat minęło. Naprawdę, miejsce jedno z piękniejszych, w których byłem. I nikt nawet nie wykazał krzty chęci, aby to odnowić. Nie wiem, czy to jest tak trudno, czy to tyle by kosztowało. No wiadomo, że to już jest w takim stanie, że się nic z tym nie zrobi. To trzeba wszystko zburzyć, zrównać z ziemią i postawić jeszcze raz. Ale widoki tutaj są na tyle piękne, że naprawdę warto by było i z pewnością ja bym do takiego nowego hotelu przyjechał. Położony na terenie górzystym. Postaram się tam drapać i zobaczymy, jaki będzie stamtąd widok. Lecimy. Ogólnie, jeśli po tym filmie poczujecie jakiś niedosyt, powiecie, że jestem głupi, że się na tym nie znam. Oczywiście liczę na krytykę, ale tylko konstruktywną. I naprawdę będzie dużo komentarzy, a przyjedźcie we trójkę, będzie lepiej. To przyjedziemy we trójkę i pokażemy wam to lepiej. Jest winda. Wiecie, lata 70., 90. To już były lata, gdzie takie rzeczy i rozwiązania były. Pierwsze piętro. To jest jakaś sala, mogłoby się wydawać, że konferencyjna, bo dalej już nic nie ma. Jak widzicie, jest ładna tapeta. No i drewniany sufit, gdzie za tamtych czasów to było odznaka luksusu. Ale roślinki jeszcze rosną na balkonie. I wyobraźcie sobie, być tutaj na wakacjach w latach 90. Wychodzić tak jak ja przez okno, nie przez drzwi, bo kto mi zabroni. Stawać na balkonie i patrzeć się na to, co jest za mną. No po prostu bajka. No teraz coś mi może spaść na głowę, na przykład cegła. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Chodźmy dalej. Też mnie na przykład pociesza to, że ja w tym momencie idę sobie niegdysiejszym, pięknym, bananowym hotelem, gdzie nie mógł każdy mieszkać. Teraz to już ruina, ale nadal z historią. A Łukasz i Kuba siedzą w pracy. W zimnej Polsce. Ale najważniejsze hotele, które są, to ten pierwszy, w którym byliśmy już. Nazywa się Grand Hotel. Ten, nie pamiętam jak się nazywa, ale była nazwa. Kolejny jest tam. Tak, ostatni jest tam. I on wygląda na taki, który nigdy nie był skończony. No i zobaczymy te hotele.
i wy ocenicie, czy warto tu przyjechać, czy nie. Idziemy jeszcze wyżej. Powiem wam, że te schody tu są dziwnie położone, bo nie ma ich po dwóch stronach. Czasem coś jest, czasem nie ma. Jestem w hotelu i wychodzę sobie na górę. Dziwne rozwiązanie, powiem wam szczerze. Nie wiem, o co tu chodzi, ale w takim razie idziemy wyżej. Może wejdę na dach hotelu. Kolejna piękna droga do Paradise. Tutaj jakby jakieś sady. Możliwe pomarańcze, winogrona. To i to tutaj rośnie, bo pogoda jest piękna. Chodźmy na górę. W ogóle pewnie ciekawi was, czemu jestem tutaj sam. Przyjechałem tutaj po prostu na wakacje z rodziną. No ale byliśmy niedaleko czegoś takiego jak właśnie Kupari. No nie mogłem sobie pozwolić, żeby tutaj nie przyjechać. Jak zobaczycie, co jest za mną. Może przez kamerę nie będzie to tak dobrze widoczne, ale tutaj jak najbardziej jest. Wiecie, co jest dobre? Jak nie wiecie za bardzo, gdzie iść, nie mówię, że to jest jakaś dżungla i się tu zgubiłem, ale chodziłem po krzakach i w pewnym momencie trochę straciłem orientację. To najlepiej zostawiać sobie jakieś znaki, dzięki którym będziesz wiedział, gdzie później jesteś. Ja zostawiłem taki znak całkiem przypadkowo i wszedłem w gówno, ale dzięki tej kupie potem zobaczyłem i wiedziałem, gdzie jestem. Tak jest. Taka historia. W tym momencie znajdujemy się po drugiej stronie kurortu. Za nami all inclusive, jak można zobaczyć. Hotel, napis. I tutaj po lewej stronie kolejny. Wygląda już kompletnie, jakby był ogołocony ze wszystkiego, więc tutaj ludzie, którzy zbierają złom, skutecznie przez 20 lat wyzbierali wszystko. No i wchodzimy. Kolejny hotel i zmiana ekwipunku. Teraz Osmo w ręku i GoPro w drugim ręku. I co? Nie można samemu? Można. Oczywiście mówiąc samemu, kręcę to sam, ale mam tutaj osoby, które są ze mną i w razie czego, jak zacznę się drzeć, albo krzyczeć, albo dzwonić przez ten telefon, to mi pomogą. Też przed chwilą zauważyłem jedną rzecz. Myślałem, że to miejsce jest względnie opuszczone, jeśli chodzi o to, że nie można tu wchodzić. A oprócz tego, że chodzą tu turyści, to nawet chodzi ochrona, gdzie jak przeszedłem centralnie obok nich z kamerą, to po prostu się do mnie uśmiechnął i mnie pozdrowił. Pokażę wam, jak w tym budynku, w tym hotelu wyglądały pokoje. Wydaje mi się, że jest trochę mniejszy i widok z niego nadal uszałamiający, ale to już nie jest to, czyli tutaj chyba rodziny tych generałów siedziały. Ten hotel na pewno mogę powiedzieć, że jest najjaśniejszy, jakby to nie zabrzmiało. Tędy nie wejdę, bo cała framuga zawalona. Ktoś się postarał, więc pójdziemy tutaj.
od cholery graffiti, więc ludzie tutaj często chyba bywają, żeby sobie pochillować, nawet już po tym, jak najlepsze lata ten Kurorт ma za sobą. Hotel jest zbudowany na zasadzie kwadratu, który po środku jest pusty, ma wolną przestrzeń, tworząc patio, więc tak naprawdę z każdego z pokoi, obok których przychodzę, których już, wierzcie mi, nie ma niczego oprócz pięknych widoków z balkonów, można dojść do swojego sąsiada po drugiej stronie. Znajdujemy się na wyspie po środku patio kolejnego z hoteli, który jest na wzgórzu. Jest jednym z tych, które robią właśnie wrażenie. Dla mnie są tutaj 4 podstawowe, które trzeba zobaczyć. No i właśnie on jest jednym z nich, ze względu na swoje położenie, wielkość i wygląd. Pomimo tych 26 lat nadal wygląda pięknie, choć jak zawsze przyroda odbiera to co jej. Kolejny hotel. Wcale nie mniejszy, nie większy, ale nadal duży i nadal wypasiony. Ten środek wygląda na najbardziej zdewastowany i nadszarpnięty. Czasem temperatura coraz wyższa, jeśli chodzi o samo miejsce. Teraz w Kupari można odczuć jakieś 20 stopni, świeci słońce, czasem przejdą chmurki, ale woda, co ciekawe, jest na tyle ciepła, że chyba za chwilę do niej wskoczę. A co, należy się porurbać. Czuję się teraz trochę jak agent Michelin, który przydziela gwiazdki hotelom, bo to już jest 4. hotel i 4. pokój, w którym jestem. W niegdysiejszej naprawdę miejscówce tylko dla elity. No, jeśli chodzi o samo miejsce i balkon, no to tutaj jest najwięcej tego miejsca. Jeśli chodzi o widok, to również robi wrażenie, jak z każdego. No ale gdybym miał 4 gwiazdki rozdawać, to tamten hotel by dostał 4, tamten hotel dostałby 1, ten, na którym stoję, by dostał 3, a hotel, który ja go nazwałem secesyjny, Grand Hotel z 1920 roku, by dostał 2 gwiazdki. Najchętniej to chyba w tym po drugiej stronie bym spał. Jestem na dachu, gdzie pływa, gdzie jest powódź. No i ciągle widok piękny. I tutaj kończy się nasza wyprawa po kurorcie Kupari. Jeśli doceniacie naszą pracę, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, odwiedźcie nas na Facebooku i obejrzyjcie któryś z poprzednich filmów. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!